Spacer po Żarkach to wyjątkowa okazja, by odkryć historię i atmosferę tego jurajskiego miasteczka. Wyruszamy z parkingu przy skrzyżowaniu ulic Koziegłowskiej i Myszkowskiej, miejscu, skąd rozpościera się widok na tradycyjną zabudowę i współczesne oblicze Żarek. Idziemy w stronę rynku. Podążamy trasą, która przez wieki była świadkiem najważniejszych wydarzeń w życiu Żarek. Historia Żarek rozpoczęła się w czasach średniowiecznych. W dokumentach po raz pierwszy Żarki wzmiankowano w spisie Świętopietrza z lat 1325-1327. Przypuszcza się, że prawa miejskie uzyskały pod koniec XIV wieku. W każdym razie w 1406 roku król Władysław Jagiełło przeniósł im prawa miejskie z polskiego na niemieckie typu średzkiego. Od połowy XVI wieku wielką renomą cieszyły się żareckie jarmarki, organizowane 3 razy w roku. Po powstaniu styczniowym władze carskie odebrały Żarkom prawa miejskie, a na ich przywrócenie trzeba było czekać aż do 1949 roku. Przeszliśmy już ulicą Myszkowską obok rynku i idziemy ulicą Częstochowską do kościoła Świętej Barbary. I już jesteśmy obok tego kościoła. Kościół Świętej Barbary w Żarkach to jeden z najcenniejszych zabytków tej miejscowości, ściśle związany z jej wielowiekową historią. Jego początki sięgają końca XVI wieku. To właśnie wtedy na tym miejscu istniała już drewniana kaplica, o której pierwsze wzmianki pochodzą z 1595 roku. Obecny, murowany kościół wzniesiono z łamanego kamienia wapiennego, najprawdopodobniej pod koniec XVII wieku. Świątynia od początku pełniła funkcję kościoła szpitalnego. W jej pobliżu znajdował się szpital, przytułek dla ubogich, którego murowany budynek powstał w 1731 roku. Obecnie ten budynek już nie istnieje, a w kościele prowadzony jest remont. Po obejrzeniu kościoła wracamy się na Stary Rynek, obok którego przed chwilą przeszliśmy. Stary Rynek w Żarkach to serce historycznego układu miejskiego, którego początki sięgają końca XIV wieku. Już wtedy wyznaczono tu centralny plac o charakterystycznym trapezowym kształcie, z którego narożników wychodzą ulice, kształtując urbanistykę miasta do dziś. Rynek był świadkiem wielu przełomowych wydarzeń, od przyznania praw miejskich przez króla Władysława Jagiełłę, przez okres świetności żareckich jarmarków w XVI wieku, po trudne czasy zaniedbania w XIX wieku, gdy opisywano go jako plac zrujnowany i biedny. Współcześnie Stary Rynek to zadbana przestrzeń publiczna z nowoczesną fontanną i starodrzewem. Strefę przykościelną od reszty rynku oddziela symbolicznie figura Maryjna na postumencie. Jest to element małej architektury, zachowany z okresu międzywojennego.
W jednym z narożników Starego Rynku znajduje się kościół świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to najważniejsza świątynia tej miejscowości i jeden z najcenniejszych zabytków regionu. Jego budowę ukończono w 1522 roku. Obecny, ostateczny, eklektyczny kształt kościół uzyskał w połowie XIX wieku. Kościół od wieków jest symbolem życia duchowego Żarek. Kościół świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, położony przy Starym Rynku, jest symbolem wielowiekowej tradycji, pobożności mieszkańców i dumy z żareckiego dziedzictwa. Przechodzimy ulicami Leśniowską i Piaski na plac targowy. Początki żareckiego targowiska sięgają XVI wieku, kiedy to w 1556 roku król Zygmunt August przyznał miastu przywilej organizowania 3 dorocznych jarmarków, co dało początek słynnej tradycji handlowej żarek. Przez wieki targowano na Starym Rynku przed kościołem parafialnym. W każdy wtorek gromadziły się tu tłumy kupców i mieszkańców, a na największe jarmarki przybywali kupcy z całej Polski i z zagranicy, handlując przede wszystkim końmi, owcami, a czasem innymi dobrami. Po II wojnie światowej rynek przeniesiono na plac przy charakterystycznych murowanych stodołach. Obecnie na placu targowym co środę i w sobotę swoje towary wystawia blisko 500 kupców, a liczba odwiedzających sięga nawet 10 000 osób w okresach największego ruchu. Do wyboru są tu lokalne produkty, świeże owoce i warzywa, odzież, sprzęt domowy i wiele innych artykułów codziennego użytku. Obok placu targowego stoją murowane stodoły, które właśnie oglądamy. Stanowią one dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Ich historia sięga przełomu XIX i XX wieku, gdy z powodu ciasnej miejskiej zabudowy oraz licznych pożarów właściciele gospodarstw zmuszeni byli budować stodoły poza centrum miejscowości. Pierwotnie były to konstrukcje drewniane, kryte strzechą, jednak dramatyczny pożar w 1938 roku niemal doszczętnie je zniszczył. Na ich miejscu szybko powstały obiekty murowane, wykonane z białego jurajskiego kamienia i cegły, z charakterystycznymi dwuspadowymi dachami. Dziś zespół liczy niecałe 40 stodół, z których większość nadal stanowi własność prywatną i pełni funkcje magazynowe. Jedna z nich należy do samorządu i stała się miejscem wyjątkowych wydarzeń kulturalnych. W kupieckim Sąsieku można skosztować regionalnych produktów
posłuchać muzyki na żywo i poczuć atmosferę dawnych żareckich jarmarków. Dni targowe stodoły tętnią życiem. Między zabytkowymi murami odbywa się największy w rejonie jarmark, na którym spotykają się sprzedawcy i kupujący z całego województwa. Idziemy ulicą Piaski obok szkoły podstawowej w kierunku Starego Młyna. Stary Młyn mieści się w zabytkowym młynie elektrycznym wzniesionym na przełomie lat 20. i 30. XX wieku. W 1931 roku młyn podłączono do specjalnej linii elektrycznej, dzięki czemu stał się jednym z najnowocześniejszych w regionie. Jego działalność zakończyła się w 2005 roku. W latach 2013 do 2015 budynek przeszedł gruntowną rewitalizację z inicjatywy gminy, by już w sierpniu 2015 roku stać się pierwszym w Polsce multimedialnym muzeum rzemiosła. Idziemy ulicą Ofiar Katynia. Tuż obok Starego Młyna znajduje się winnica demonstracyjna. Idziemy dalej ulicą Ofiar Katynia, aż do skrzyżowania z ulicą Niegowską, gdzie skręcamy w lewo. Na ulicy Niegowskiej można skręcić w prawo, by dojść do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, jednak teraz skręcamy w lewo na ulicę Leśniowską. Po drodze mijamy ulicę, którą można dojść na cmentarz żydowski. W latach 30. XX wieku Żydzi stanowili ponad 60% ogółu ludności miasta. Mijamy kąpielisko w Żarkach. Jest to miejsce stworzone dla rodzinnego wypoczynku, aktywności fizycznej i relaksu na świeżym powietrzu, które cieszy się coraz większą popularnością zarówno wśród mieszkańców, jak i przyjezdnych.
Zachęcam do subskrypcji tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz, gdyż wkrótce pojawią się tutaj kolejne filmy o kolejnych miasteczkach lub miejscach w Polsce. Wciśnij łapkę w górę i napisz komentarz.